Współpracuję z firmami, które wydobywają ropę. Niesamowite zdarzenie, bo to było w Stambule, gdzie na ślub swojego kuzyna i zapytała mnie, czy ja też bym z nią poszła. Masz w sobie jakieś zdanie czy słowa, które chciałabyś powiedzieć sobie sprzed lat? Cześć moi drodzy. Idę właśnie na spotkanie z Jolą, ale słuchajcie, po prostu komunikacja miejska i kupowanie biletów to jest jakaś abstrakcja. Ja wiem, że dla ludzi, którzy tu mieszkają, to jest proste jak bułka z masłem, ale jak się jest przyjezdnym, to naprawdę trzeba się postarać, żeby to wszystko załatwić. Inaczej, najpierw to w ogóle chciałam pobrać aplikację. Wiecie, jestem z młodego pokolenia, więc potrafię się obsługiwać telefonem, no ale okazało się, że to nie jest takie proste, że jak już cudem znalazłam swój numer telefonu kazachstański i przyszedł mi SMS, a nie przychodzi mi, bo mój numer nie jest zarejestrowany, bo tego nie zrobili mi w studiu, chociaż powinni, to się okazało, że nie jestem w stanie doładować tej mojej wirtualnej karty polską kartą bankową i że muszę mieć kazachstańską. Co mnie zasmuciło, bo myślałam, że naprawdę uda mi się przejść bez interakcji z ludźmi, wydawania pieniędzy na plastikową kartę, którą potrzebuję tylko na 2 razy. No ale dobrze, już machnąć ręką, 8 zł mnie ona wyszła, co też dziwne jest, ponieważ ta karta w gruncie rzeczy kosztuje mniej i Jola, z którą się idę spotykać, powiedziała, że jest raczej tak, że oni doładowują na ten pierwszy bilet. Nie wiem, co mam robić, czy mam jechać na gapę, czy mam wrzucić te 2000 i śpieszę, no ale wiecie, to jest 4 km, a ja już jestem spóźniona i po prostu nie wiem. Także drodzy Państwo, stajemy w końcu w sytuacji, w której możemy spędzić troszkę więcej czasu z Jolą, która jest niesamowitą Polką, także podróżującą dookoła świata, albo daj Bóg, żeby się udało. Przez pół świata. A czy masz jakąś taką finalną destynację? Australia. Czyli tak samo jak my. Australia, tak, bo moje założenie jest takie, żeby podróżować ze Szkocji drogą lądową do Australii, tyle ile się da. Oczywiście nie da się wszędzie, ale generalnie Australia i potem też Nowa Zelandia, bo mi powiedzieli, że jak już będę w Australii, to muszę koniecznie do Nowej Zelandii, że to jest tak blisko i to jest tak niesamowite. Ogólnie powiedzieli mi, że Nowa Zelandia to jest taka... nie, wręcz przeciwnie, że Szkocja jest miniaturą Nowej Zelandii. Że Nowa Zelandia to jest wszystko dużo większe przestrzenie, większe góry i tak dalej, a mi się Szkocja bardzo podoba, więc to myślę, że będzie fajne akurat. Sprawiło, że wybrałaś się właśnie w taką podróż. Co było Twoją motywacją, motorem, inspiracją? Ja w ogóle nie mam żadnej, jakby to powiedzieć, może nie to, że nie mam inspiracji życiowych, bo mam inspiracje, ale dla mnie ta podróż to jest po prostu moje marzenie z dzieciństwa. Ja wiem, jak to tak brzmi bardzo tak, jak to się po polsku mówi, tak po angielsku to jest takie cheesy, ale... Naiwne, takie bajkowe trochę, ojejku, to jest moje marzenie, więc ja teraz spełniam swoje marzenie, ale tak naprawdę to jest prawda. To jest naprawdę tak jak powiedziałam, bo ja od zawsze po prostu uwielbiałam gdzieś tam podróże. Żeby nie było, ja nie podróżowałam w ogóle przez większość życia, bo albo nie miałam czasu, albo nie miałam pieniędzy, ale w mojej głowie cały czas było, że ja po prostu chcę pojechać. I bardzo dużo osób mi mówiło, no przecież masz wakacje, no przecież masz urlop, możesz wziąć urlop i pojechać na 2 tygodnie na przykład, ale dla mnie to było za mało. Dla mnie te 2 tygodnie było fajne, ale nawet nie potrafię tego wyjaśnić. Bycie w drodze, tak jak w tej chwili jestem przez rok, to jest zupełnie inne uczucie. To jest zupełnie, nie chcę powiedzieć komfort, ale zupełnie inaczej mi mózg funkcjonuje. Ja jakby jestem cały czas w takiej podróży i po prostu się przemieszczam z jednego miejsca do drugiego i czuję się po prostu, że to jest to, co chcę robić, że to jest to, co mi sprawia przyjemność, a na urlopie ja się czuję tak, że jestem na urlopie, dobra, szybko idziemy, zobaczymy, bo za 2 dni muszę wyjechać. Tu oczywiście też są ograniczenia czasowe, no bo na przykład wiza w Kazachstanie, bez wizy to jest miesiąc, prawda? Ale to zdejmuje presję. Dla mnie to jest bardzo ważne, żeby nie być pod taką ogromną presją.
I jak gdzieś jestem, wiem, że wy też tak macie, jak gdzieś jestem i na przykład mi się jakieś miejsce nie podoba, to po prostu pakuję plecak i jadę w drugie miejsce, gdzie mi się podoba. Także dla mnie to jest mega ważne. Wracając do twojego pytania, to jest naprawdę marzenie z dzieciństwa. To jest po prostu, więc to nie była żadna inspiracja w sensie takim, że ktoś mnie zainspirował, tylko to, że w końcu mam czas i pieniądze, żeby spełnić marzenie z dzieciństwa. Dlaczego dopiero teraz, skoro to było marzenie od zawsze? Z dwóch powodów. Po pierwsze tak jak mówiłam wcześniej, jak miałam czas, to nie miałam pieniędzy. Po prostu nie było mnie stać na to. Po drugie, mój angielski też albo na początku w ogóle nie istniał, albo był bardzo słaby, więc ja wyjechałam do Wielkiej Brytanii, żeby się uczyć angielskiego i pracować, a potem tak wsiąkłam w to, bo to naprawdę to bardzo szybko idzie. Tutaj pracujesz, tu się uczysz, tutaj studiujesz i wydaje ci się, że to środowisko, w którym jesteś, to jest coś, gdzie powinnaś być, to jest coś, tak, że jak przerwiesz to jakąś pracę czy coś, no to co potem będzie, jak to w ogóle będzie się toczyło, ale w pewnym momencie doszłam już do takiego momentu, można powiedzieć, że do ściany doszłam, że stwierdziłam, że już nie da rady, po prostu muszę coś zmienić w życiu i dla mnie ta zmiana to była właśnie ta magiczna 50, że pomyślałam, skoro to już jest 50 lat, można powiedzieć na półmetku, no to kiedy? Kiedy mam to zmienić, jeśli nie teraz? A ponieważ w mojej pracy, tam gdzie pracuję, jest możliwość wzięcia urlopu 2-letniego bezpłatnego, to dla mnie to było po prostu idealne. Czym się zajmowałaś do tej pory, właśnie będąc w Szkocji? Ja w Szkocji, jak przyjechałam do Szkocji w 2007 roku, to zaczynałam pracę w finansach, bo to jest moje pierwsze wykształcenie. Współpracuję z firmami, które wydobywają ropę. Rafineria, tak. Tylko, że ja w księgowości pracowałam, to było to, ale potem pracowałam w administracji, w tej samej firmie, ale w administracji. A potem stwierdziłam, że to jest tak nudna praca, jedna i druga, że już nie jestem w stanie dalej pracować. I złożyłam podanie na magisterkę o pracę socjalną. Ile miałaś lat w Szkocji? 37. Wiesz co? Już nie pamiętam. Jak skończyłam i dostałam dyplom, miałam 40 lat. To też takie niecodzienne, że się idzie na studia w takim wieku, gdzie się tak naprawdę doszkala w takim wieku i że miałaś na tyle siły, śmiałości, odwagi, żeby po pierwsze pójść na kierunek, po drugie, żeby pójść po obcym kraju, nie w swoim ojczystym, a po trzecie, żeby faktycznie coś realnie zmienić w swoim życiu. Bo wiele osób, mając te 30-40 lat, grzęźnie na tym etapie, w którym są, myśląc, że już się nic nie wydarzy, że stracili jakieś szanse, że źle wybrali już za późno, żeby coś zmienić. Ale wiesz co, to troszeczkę było tak, jak ty mówisz, tylko że troszeczkę z innej strony, jeżeli chodzi o te grzęźnięcie, dlatego że ja dosłownie, dokładnie pamiętam, jak siedziałam za biurkiem i w pewnym momencie sobie myślałam, gdzie ja w ogóle będę za 5 lat, dosłownie, bo mnie praca tak masakrycznie nudziła, że już nie byłam w stanie tam wytrzymać. Ludzie byli super, żeby nie było. Ludzie byli super i było bardzo fajnie, ale pamiętam to dziś, nawet do dziś, że ja siedziałam za biurkiem i myślałam, co ja w ogóle będę robiła za 5 lat? Ja nie chcę tej pracy robić, ja w ogóle, co ja mogę robić? I potem mi się przypomniało, że przecież ja lubię pomagać ludziom, od zawsze lubiłam pomagać ludziom, że może spróbuję na pracę socjalną. I pierwszy raz jak poszłam, to mnie odrzucili. Powiedzieli, że muszę mieć doświadczenie z pomagania ludziom, wolontaryjne, więc przez rok byłam na wolontariacie, pomagałam, pracowałam z dziećmi. To było w Aberdeen, to był taki ośrodek, gdzie rodzice spotykali się z dziećmi w takich warunkach bezpiecznych, więc jeden rodzic i dziecko mieszkało z jednym z rodziców, bo tam na przykład była przemoc duża domowa i przychodzili do ośrodka i my tam, naszym zadaniem było to, żeby dzieci były bezpieczne, żeby rodzic nie nadużywał siły, żeby nie było manipulacji
i przez rok tam pracowałam w takim ośrodku. To było tam chyba raz na tydzień, jakoś tak, jeśli dobrze pamiętam. I po roku znowu poszłam na uniwerek z tym doświadczeniem i powiedzieli, że mnie przyjmą, ale muszę zdać egzamin z języka angielskiego, ponieważ to nie był mój język. I pamiętam, że w ostatniej chwili zdawałam egzamin i udało mi się, dosłownie w ostatniej chwili, bo studia zaczynały się od połowę września, jakoś tak, a mój egzamin był pod koniec lipca. Więc to dosłownie było ostatnie chwile. A jak to się stało, że w ogóle wyjechałaś do UK? A to było fajne, to jest fajna historia, bo wyjechałam dlatego, że pracowałam w Polsce, też w finansach, w księgowości i stwierdziłam, że już mi się tam nie chce pracować w księgowości, że mnie to nudzi. A moja koleżanka, z którą wtedy miałam kontakt w Warszawie, ona tam wyjechała do pracy do Aberdeen. To jest takie Aberdeen, dla osób, które nie wiedzą, to jest takie zagłębie naftowo-gazowe na Europę. Tam właśnie firmy różne działają i w czasie, kiedy ona tam wyjechała, to te firmy przeżywały taki boom, taki rozkwit przeżywały. I ona tam wyjechała chyba w listopadzie, czy jakoś tak. I po 2 miesiącach zapytała mnie, czy ja bym chciała dołączyć, bo jest tak bardzo dużo pracy, że po prostu nie mają ludzi do pracy. I ja powiedziałam, że pracuję w firmie do końca roku i w styczniu wyjeżdżam. Więc tak naprawdę ja nawet nie planowałam tego. Stwierdziłam, że co mi szkodzi, po prostu sobie pojadę i zobaczę. Ale mój plan był taki, żeby pojechać na 2-3 lata, zaoszczędzić pieniądze i żeby na podróż zaoszczędzić, a okazało się, że 18 lat później dalej tam byłam. Z tego, co mówisz, to słyszę, że tak naprawdę te duże życiowe zmiany, one dokonywały się w momentach, w których po prostu czułaś nudę. Dokładnie tak, dokładnie tak. Tylko wiesz co, to już nawet nie była taka nuda, no nie, to była nuda, ale to już było takie dojście do ściany przy tej nudzie, bo ja ogólnie jestem taką osobą, że ja się nie nudzę. Ja zawsze coś znajdę, co mnie interesuje, ale to już było, nie wiem, czy czasami miałaś tak, że coś robiłaś, wiedziałaś, że to nie jest dla ciebie, że tego nie lubisz, a musisz to robić, bo na przykład potrzebujesz pieniędzy. I tak było w moim przypadku, że ja po prostu potrzebowałam pieniędzy, ale już nie byłam dalej w stanie pracować. Po prostu musiałam coś zmienić. Więc taka była trochę desperacja, nuda, można tak powiedzieć, jedno i drugie. A czy widzisz jakąś różnicę pomiędzy takim podróżowaniem w młodym wieku, a tak naprawdę ruszaniem w taką dużą podróż już z ogromnym doświadczeniem życiowym? Wiesz co, ciekawe pytanie. Widzę, tak. Może tak, zacznę od plusów. Plusy na pewno są takie, że jak ma się duże doświadczenie życiowe i też ta moja praca z ludźmi, ja jako pracownik socjalny, ona bardzo pomaga, bo ja, tak mi się wydaje przynajmniej, ja dość dobrze czytam ludzi. Może to nie brzmi zbyt dobrze, czytanie ludzi, ale generalnie odbieram dość dobrze ludzi. W sensie widzę, jak na przykład ktoś się zachowuje i ewentualnie czego się mogę po kimś spodziewać. Oczywiście to nie zawsze działa, żeby nie było, bo to wiesz, często... Ale są pewne schematy. Tak, są pewne schematy i ja po prostu dość szybko je wyłapuję i to jest niesamowicie pomocne. Z drugiej strony minusem jest to, że za dużo się zastanawiam, za dużo myślę, za dużo analizuję i to nie zawsze pomaga, bo jak się jest młodym, to często jest tak, dobra, to idziemy. To jest spontaniczność. Tak, spontanicznie. Tak troszeczkę nie ma tej dużej spontaniczności. Jest, ale tak nie tak jak Tylko mi się też wydaje, że ta spontaniczność bierze się z nieznajomości świata, z nieznajomości konsekwencji, że my zaczynamy być bardzo często uważni dopiero wtedy, kiedy coś nas się spotka i zaczynamy wiedzieć, o kurczę, to ma konsekwencje, że jakby dziecko dotyka ognia, dopóki nie dowie się, że parzy i boli, więc wtedy go unika. Wiesz co, tak, masz rację, ja się z Tobą zgadzam, ale ja na przykład odczuję osobiście, że bardzo bym chciała być taka, jakby to powiedzieć, rozrywkowa, taka bardziej na luzie, jak jest jakaś impreza, to po prostu wskoczyć w imprezę i się bawić ze wszystkimi, a u mnie to jest takie bardziej na zasadzie fajnie, pójdę sobie i potańczę, ale dobra, po godzinie to już mam dość, już mnie to nudzi, wyjdę już stamtąd. Więc to jest takie, nie wiem, to jest może kwestia mojej osobowości, a nie młodości albo w ogóle wieku ogólnie, ale tak, tego mi bardzo brakuje, bo
przez ten rok podróży ja poznałam bardzo wiele osób i często w hostelach były takie osoby, dziewczyny, chłopacy, to bez znaczenia, były takie osoby, które właśnie, dobra, to rozkręcamy imprezę, teraz włączamy muzę i teraz się bawimy, a u mnie to bardziej było na takiej zasadzie, o Boże, znowu będzie głośno, to chyba starość, wiesz, to jest chyba starość, więc tego mi brakuje i ja myślę, że jakbym była młodsza, to bardziej bym podchodziła właśnie od tej strony, takiej rozrywki i bardziej takie, dobra, na luzie, tu idziemy się zabawimy, pośmiejemy się. Też się śmieję, ale to jest takie bardziej, nie chcę powiedzieć wykalkulowane, ale bardziej takie przemyślane, przeanalizowane. Nie lubię tego bardzo w sobie. To nie jest coś, czego lubię, a jednocześnie taka jestem, więc nie będę udawała, że tak nie ma. Chociaż widzisz, no, ty mówisz z perspektywy 50 lat, no a ja mam 26 i ja też nie lubię hałasu. Ja mam nadwrażliwość słuchową. Kiedy jestem w momencie, w miejscu, w którym jest tak głośno, że nie da się rozmawiać, ja nie rozmawiam, bo mnie to na tyle męczy. Jakby samo bycie w takiej przestrzeni jest dla mnie ogromnym wyzwaniem, a co dopiero przekrzykiwanie się i wyłapywanie dźwięków, które idą tylko w moim kierunku, a nie dookoła. Więc wydaje mi się, że faktycznie to może być kwestia osobowości, a nie do końca wieku. Może być. Wiesz co, na pewno ogromnym plusem, jak jest się starszym, oczywiście to nie zawsze tak działa, ale jest to, że jestem niezależna finansowo. To jest ogromny plus, bo mogę podróżować, ale tak jak mówię, to nie zawsze tak działa, dlatego że szczególnie w tej dobie internetu, to jest tak, że przecież masę młodych ludzi zarabia naprawdę super pieniądze i pozwala im to na podróż. Jest dużo tak zwanych, jak to się nazywa, elektrycznych nomadów, tak to się mówi, że podróżują z laptopami i po prostu pracują w hostelach i dalej jadą i też można w ten sposób żyć. Ale ja chyba jestem z takiego pokolenia, gdzie po prostu sobie oszczędziłam pieniądze i jadę i jakoś mnie nie kręci w ogóle ta praca w podróży. Nie wiem, ja wiem, że ludzie tak pracują i dla nich to działa, ale nie wiem, może w przyszłości, ale w tej chwili dla mnie, ja sobie nie wyobrażam podróżowania i siedzenia z laptopem każdego dnia i po prostu tak, 8 godzin i pracy, bo dla mnie to nie byłaby podróż, dla mnie to by była po prostu w pewnym momencie męka. Tak, właśnie tak sobie pomyślałam, że faktycznie, że my przez jakiś czas z Kubą również myśleliśmy o tym, czy nie złapać jakiejś pracy zdalnej, która by nam pozwoliła zarabiać na bieżąco w podróży, tylko że podróżując w taki sposób, w jaki my chcemy podróżować, bo zawsze coś jest za coś. Jeśli my chcemy zarabiać na bieżąco w taki sposób, wiecie, etatowy, to możemy sobie dzięki temu pozwolić, a nawet musimy sobie pozwolić na lepszy hostel, lepsze warunki, zawsze osobny pokój, stabilne łącze Wi-Fi dzień w dzień. Więc to zwiększa koszty, ale kiedy chcemy podróżować niskobudżetowo, z namiotem, doświadczając przygody, niepewności tego, co się wydarzy, to jest niemożliwe. Nie. Po prostu niemożliwe. Nawet tak myślałam w kontekście coachingu i doradztwa filozoficznego, bo też to były moje ostatnie studia, czyli cudowna praca, gdzie mogłabym się łączyć z ludźmi z Polski, z całego świata i pracować tak, no to posiadanie kilku sesji w tygodniu i to przewidywanie, co zrobić i w jakim miejscu się znaleźć, żeby mieć to stabilne łącze i warunki tego, żeby móc się połączyć, to jest bardzo dużo, to jest tyle energii, żeby to w ogóle znaleźć i to zaplanować, że nie wiem, czy to jest tego warte, kiedy akurat decydujemy się na ten czas. No i u nas to jest kwestia tego, że my tej podróży prawdopodobnie nigdy nie powtórzymy, tak samo jak ty. Więc czy chcemy tą jedyną szansę poświęcać na to, żeby w połowie poświęcać się pracy zawodowej? Nie, moim założeniem od samego początku była podróż i wolontariat, bo takie było założenie, bo też chciałam na wolontariat, ale nie praca taka stricte, że siedzę od do, no bo tak naprawdę ja się wyrwałam z pracy właśnie po to, żeby nie żyć tak przez 2 lata, żeby nie być w stresie, że muszę znowu iść do pracy, muszę znowu zarabiać i oczywiście są za i przeciw, jak wszędzie, bo tam jest ograniczony budżet i wtedy, tak jak mówisz, jesteś w tańszych hostelach, nie masz takiego komfortu, ale z drugiej strony ja mam przynajmniej, nie wiem jak ty, ale ja mam takie wrażenie, że tak bardziej autentyczna jest ta podróż. Znaczy nie chcę tutaj wartościować, bo wiesz... Jest po prostu inna. Tak, jest inna. Ale też znając Ciebie i przysłuchując się niektórą Twoją historią, naprawdę ciekawe rzeczy Cię spotykają. Czy masz kilka takich, które najbardziej zapadły Tobie w pamięć? Takich niespodziewanych wydarzeń?
Pojechałam do Chorwacji i tam po jednej nocy zaproponowano mi wolontariat. Dosłownie, byłam w hostelu przez jedną noc, powiedzieli, że szukają wolontariuszy i zapytali, czy ja bym chciała tam zostać. I na początku to było na parę tygodni, potem było na miesiąc, potem było na 2 miesiące, a potem zapytali, czy zostanę na sezon. To było od kwietnia do października. Nie zgodziłam się na to, bo nie chciałam. Dla mnie to było niesamowite zaskoczenie, bo bez żadnego nawet nie chodzi o szukanie, tylko po prostu znalazłam rodzinę w ogóle z daleka od Polski. Mam cały czas z nimi kontakt. Ja tam się czułam, jakbym była w domu. Byłam bardzo dobrze traktowana, bardzo dużo się nauczyłam, wiele osób spotkałam i ciężko mi było stamtąd wyjeżdżać, bo tak się z nimi troszeczkę zżyłam i ciężko mi było wyjeżdżać. Tym bardziej w takich sytuacjach docenia się te relacje, które się tworzą, te bliskie, które są spontaniczne. I tak naprawdę to, co Cię łączy z tym człowiekiem, to wzajemna ciekawość, życzliwość i otwartość na siebie nawzajem. Tak samo wspominałeś, że byłaś nawet zaproszona na wesele po drodze. Tak. I to właśnie było to właśnie niesamowite zdarzenie, bo to było w Stambule. Byłam w hostelu, gdzie mieszkała dziewczyna z Turcji, tylko że z innego miasta, a ona tam do Stambułu przyjeżdża raz chyba na miesiąc albo raz na 2 miesiące, bo tam jest filia jej firmy, główne biuro. Ona pracuje z domu jako informatyk, a tam jest główne biuro w Stambule i akurat tak wyszło, że ona mieszkała w tym samym pokoju, co ja. I powiedziała mi, że idzie na ślub swojego kuzyna i zapytała mnie, czy ja też bym z nią poszła na ślub. Więc ja w ogóle, najpierw to ja byłam w szoku, że ona w ogóle mnie zaprasza na ten ślub. Potem się okazało, że kuzyn i rodzina kuzyna, rodzice i panna młoda, że oni się wszyscy zgodzili i po prostu 2 dni później poszłam na ślub. I naprawdę było rewelacyjnie. Bawiliśmy się, może nie do późna, bo tam tylko do północy było można mieć imprezę, bo tam dużo osób mieszka, więc są przepisy ogólnie. Ale było rewelacyjne. Kiedy tak Cię słucham i kiedy też myślę o tych moich doświadczeniach, to cały czas mam w głowie tekst takiej piosenki, którą bardzo lubię i która mi towarzyszy tak naprawdę od bardzo dawna, od jakichś 2 lat, że najpiękniejsza podróż, jaka może nas czekać, to podróż naprzeciw drugiego człowieka. Czy patrząc z perspektywy momentu, w którym jesteś teraz w życiu, czy masz w sobie jakieś zdanie czy słowa, które chciałabyś powiedzieć sobie sprzed lat, kiedy byłaś młoda, kiedy tak naprawdę wchodziłaś w to dorosłe życie ze swoimi marzeniami, planami, czy jest coś, co chciałabyś w tamtym momencie usłyszeć? Zdecydowanie. Jakbym mogła tak się cofnąć i spotkać tamtą Jolę sprzed, nie wiem, 20-30 lat, to zdecydowanie bym jej powiedziała, żeby była bardziej odważna. Zdecydowanie. Bo nie wiem, jak jest u Ciebie, ale u mnie zawsze tak było, że ja byłam taka bardzo... jak to się mówi po polsku? Śmiała? Nie. Śmiałości to mi nie brakowało nigdy. Asekuracyjna. Tak. Na zasadzie, wiesz, mieć plan A, do tego plan B. Jak nie wyjdzie plan B, to jeszcze C, D i E. To jeszcze takie plany. Być gotową na wszystko. Tak. Być gotową na wszystko, a i tak nie działało, żeby nie było. I tak nie działało. I tak więcej nerwów i czasu na tym straciłam, żeby myśleć o tym, co będzie, jak będzie i co jeśli. I to właśnie tak, to bym powiedziała, że wiesz co, przestań. I tak się wszystko ułoży. I tak wszystko będzie dobrze. Bo tak naprawdę jest. I żeby nie było, ja tego nie mówię, ja sobie zdaję sprawę z tego, że ludzie mają różne problemy, mają różne tragedie i nie chcę tutaj umniejszać nikomu, ani niczego tutaj sugerować, że wszystko jest pięknie zawsze, bo tak nie jest, ale patrząc z perspektywy na moje własne życie, to mogę powiedzieć, że tak, naprawdę wszystko się ułożyło. Wszystko się ułożyło. A co byś powiedziała osobom w Twoim wieku, które też mają te swoje marzenia pochowane w szufladkach, o których może niektórzy zapomnieli, albo niektórzy sobie przypomnieli, albo stwierdzili, że może to jest dobry moment, żeby te marzenie wyciągnąć z tej szuflady i zacząć je realizować? Wiesz co, to jest dobre pytanie, ale to jest jednocześnie dość trudne pytanie. Znaczy, nie jest trudne pytanie, ale odpowiedź nie wszystkim może pasować. Bo ja zawsze wychodziłam z takiego założenia, że jak się ma marzenie, to trzeba je realizować, ale też tak jak Ci powiedziałam, że albo nie miałam czasu, albo pieniędzy, albo odwagi, albo nie wiem, byłam za bardzo nerwowa i tak dalej, ale zdecydowanie mogę powiedzieć, że jeśli ktoś ma marzenie, to naprawdę myślę, że nawet warto pomyśleć o tym, bo wiesz, ja sobie zdaję sprawę z tego, że ktoś może mieć marzenie, a ktoś może nie mieć finansów na to marzenie. I ja sobie zdaję sprawę. Ale z drugiej strony myślę, że
warto nawet usiąść i napisać na kartce takie malutkie kroczki, co można zrobić, nawet jeżeli nie jestem w stanie tego zrobić. Ja bardzo w ogóle lubię papier i długopis, lubię pisać ręcznie, bo wtedy mi się jakby tak w głowie jakieś takie szufladki otwierają i nawet jeżeli nie mogę czegoś zrobić, to sobie piszę, że na przykład jest tak, albo to bym chciała, albo mam taki plan i jakoś tak się zawsze dzieje, że gdzieś tam po drodze jakiś tam punkt mi się spełnia, gdzieś tam po drodze coś się robi. To ostatnie pytanie na koniec. Jak się czujesz, spełniając swoje dziecięce marzenie, będąc w tym momencie życia, w którym jesteś? Wiesz co, czasami mi się wydaje, że to jest w ogóle nierealne. Znaczy, to jest realne, bo jestem tu i teraz, poznałam Was i poznałam bardzo wiele osób, ale czasami mam wrażenie, że to się nie dzieje. Nie wiem, jak to wytłumaczyć, bo ja wiem, że jestem tu i teraz i jestem fizycznie i mogę dotknąć różnych rzeczy, ale to jest takie... Na pewno każdy z nas miał coś takiego, że na coś tak bardzo czekał i tak po prostu wytęskniony był za czymś, że po tym, jak już się to działo, to dobra, no fajnie, no to jest fajnie. Ja nie chcę tego minimalizować i powiedzieć, że to jakoś tam umniejszać temu, ale jednocześnie czasami mam takie wrażenie, no tak, to jest to marzenie, którym żyję, ale myślałam, że będą takie większe fajerwerki. Myślałam, że może będzie coś ciekawszego, chociaż jakbyś mnie zapytała, co ciekawszego, to ja nie jestem w stanie odpowiedzieć, bo ja nie wiem. Bo tak naprawdę ja nie miałam zielonego pojęcia i dalej nie wiem, jak druga część tej podróży przebiegnie. No tak. A jednocześnie ten rok podróży był tak niesamowity i tak rewelacyjny, że nawet w moich planach, i nawet w moich marzeniach, to bym nie wymyśliła tego. Ja też jak o tym mówisz, sobie myślę, że faktycznie marzeniom towarzyszy często ekscytacja, to wyczekiwanie, ta tak. niewiadoma, a kiedy nagle jesteś w tej rzeczywistości, to marzenie się spełnia. Ileż można żyć na ekscytacji? No, Dokładnie, opada. to chcąc, nie chcąc, będąc w doświadczeniu, to ono powszednieje, ono się staje twoją codziennością. To nie znaczy, że jest gorsze, że jest rozczarowujące, bo to nie jest o tym zupełnie, tylko o tym, że jednak ta ekscytacja emocjonalna ustępuje miejsca codzienności i masz w tym większy spokój. Dla Ciebie to jest to bycie w drodze, w obcym kraju, przysłuchiwanie się obcemu językowi, spotykanie ludzi, którzy wyglądają inaczej niż Ty. To jest pewien standard, to nie wywołuje tych emocji takiego wow, pierwszy raz go widzę, pierwszy raz jestem tu. Człowiek. Tak. Chociaż ja bardzo lubię ten stan, tego, że jest ekscytacja, silne emocje, to jest jakby super, ale to na dłuższą metę jest bardzo kosztowne, energetycznie. I lubię ten moment, kiedy coś mi powszednieje, wtedy mam takie taki odpoczynek, że jest tak spokojnie. Wiesz co, ekscytacja jest bardzo fajna i żeby nie było, ekscytacje też są czasami dobre, czasami niedobre, bo to są różnie. To są momenty. Są momenty, tak, ale na przykład takie właśnie te normalnieje, tak jak powiedziałaś, jak byłam na przykład na wolontariacie, gdzie to była w Armenii i tam byłam przez miesiąc, to ja bardzo potrzebowałam tej normalizacji. Ja bardzo tego spowszednienia potrzebowałam, bo dla mnie to było takie, fajnie jest podróżować, świetne, to jest naprawdę, uwielbiam to, przemieszczać się z plecakiem, bycie w pociągu, w autobusie. Naprawdę, ja to po prostu kocham, ale jednocześnie bycie w jednym miejscu i chodzenie na wolontariat i tam spotykanie się z tymi samymi ludźmi, zresztą z bardzo fajnymi ludźmi, to było tak człowiek troszeczkę się czuł, taka przynależność do jakiejś społeczności, do nowej społeczności. Znaczy nie ci sami, też ludzie oczywiście też mają jakieś różne problemy swoje, ale ogólnie to było bardzo fajnie. Także tak, to życie marzeniem to jest super, ale tak jak mówisz, to nie jest tak, że cały czas jest super ekscytacja i nie chcę powiedzieć, że u mnie nie ma ekscytacji podróżą, bo u mnie jest ta ekscytacja, naprawdę, ja się niesamowicie cieszę, ale czasami to jest takie, wiesz, takie naprawdę, dobra, to się uszczypnę, naprawdę to się dzieje, bo to jest tak dziwne. Moi drodzy, widzicie, że nie ma złego czasu na spełnienie marzeń i że dziecięce marzenia czasami potrzebują 50 lat na to, żeby móc wzrosnąć, żeby móc doczekać momentu swojego spełnienia i że często bywa to na wyciągnięcie ręki. Która jest godzina w ogóle? Jest 20. A, no to tak, zanim